Witamy na kanale Wyjątkowe Motocykle. Tym razem zabraliśmy Was do słonecznej Hiszpanii, konkretnie do miejscowości Estepona, po to, żeby wypożyczać i zabierać Was na wyprawy motocyklami, które tutaj przywieźliśmy. Możecie je wypożyczać tutaj, możecie jeździć z nami. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam. Możecie pisać do mnie bezpośrednio na WhatsAppa, tam wszystkich informacji udzielę. Są to szybkie wyjazdy, a więc trzeba szybko reagować. Jeżeli Was to zainteresuje, naprawdę nie bójcie się pisać, wszystko Wam opowiem. Przeepickie wrażenia jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć. A z listy motocykli, które mamy, to jest Ducati Multistrada, które jeszcze nie widzieliście w naszej prezentacji na kanale. Mamy Tigera 1200, z tego roku, najnowszego. Też nie widzieliście go jeszcze na prezentacji. Mamy BMW 1300 w nowej kolorystyce, której też jeszcze nie widzieliście na naszych filmach. Mamy Scramblera, który pojawił się w pierwszym filmie. I mamy BMW 1250 Adventure, jeszcze poprzedni model. A ten odcinek ma na celu wstępnie pokazać, co będziemy tutaj robili, w jakie miejscowości Was zabierali, jak wyglądają te wyjazdy, czego możecie się spodziewać, jakiej pogody o tej porze roku możecie się spodziewać. Ja Wam gwarantuję, będąc tutaj już parę razy w tym roku w okresie zimowym, bo byliśmy i w styczniu, i w lutym, i w marcu, przygotowując się do tego projektu, gwarantuję Wam, że ta pogoda naprawdę przez cały rok tutaj jest. Oczywiście może się zdarzyć tak, że będzie pochmurno, że czasem spadnie troszeczkę deszczu, ale naprawdę pogoda za każdym razem, jak tutaj byłem, jest przecudowna. Zrobiliśmy 3,5 tysiąca kilometrów, żeby tutaj przyjechać. Naprawdę ciężka wyprawa, cały taki konwój, duży bus, 5 motocykli, Skoda, która ma nam pomóc tutaj przemieszczać się pomiędzy lotniskiem a miejscowością. Chcemy Wam pokazywać piękne miejsca, chcemy jeździć w zimę i wdrożyliśmy ten plan. Przywieźliśmy pod koniec października motocykle do tego malowniczego miejsca. Dzisiaj mamy 27 października. Siedzimy tutaj już od tygodnia, dlatego troszeczkę pogubiliśmy sobie w głowie ten kalendarz, ale to tylko znaczy, że świetnie się tutaj bawimy. Dojechaliśmy do kolejnego punktu na mapie, czyli do miejscowości Ronda. Piękna droga, którą musieliśmy pokonać od miejscowości Estepona. Około 60 km przejechaliśmy krętymi górskimi drogami. Żeby nie radary, to by było grubo. Ta skała, ona ma taki bardzo specyficzny układ łączeniowy. Każdemu się kojarzy zupełnie z czymś innym. Zjedziemy na dół, pokażemy to od dołu, to troszeczkę inaczej będzie wyglądało. Sam zjazd na dół tymi krętymi ścieżkami też jest bardzo spektakularny. Jedziemy. I zjeżdżamy, proszę Państwa, na dół. Na dół do tego widowiskowego miejsca, z którego widać całą górę od dołu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
A już widzimy z tego miejsca całą górę. Niewątpliwie, żeśmy najbardziej spektakularnie sobie zjechali. Nikt na pewno nie zrobił tego lepiej z tych, co tutaj stoją. No, nie zjedzie? Nie zjedzie. Jesteśmy koło tego spektakularnego miejsca, w którym pokazywaliśmy skałę od góry, tylko tą część skały pokazywaliśmy od góry. Teraz widzicie w całości. Z tamtej strony mógłbyś tam najechać. Mamy cały most, który łączy, nie wiem co on łączy, część Starówki z tą piękną skałą. Od góry, jak żeśmy przejeżdżali, to mnóstwo osób, mimo że mamy końcówkę października, jest mnóstwo osób na Starówce i wracamy na trasę powrotną do Estepony. Na pewno udany bardzo wyjazd na punkcie naszej mapy w postaci rondy, mnóstwo atrakcji w postaci zobaczenia Starówki, bo bardzo jej nie zwiedzaliśmy, bo to na piechotę, a my lubimy na motocyklach, ale zjazd na dół niewątpliwie bardzo ekstremalny i dający kupę wrażeń. Robimy Górę Gibraltarską, tym razem przyjechaliśmy do Parku Narodowego, szukamy małp. Tutaj była wielka potrzeba, żebyśmy te małpy znaleźli, ale znaleźliśmy również taki fajny taras widokowy i w dniu dzisiejszym mamy ładniejszą pogodę niż pierwszym razem, jak się tutaj dostaliśmy. I tak próbuję się cały czas dopatrzeć. Tam widać ten bardziej wysunięty punkt, ale i tak wydaje mi się, że mamy najlepszy widok, jaki możemy sobie w dniu dzisiejszym wymarzyć. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pokazać Wam zjazd na dół i idziemy szukać małp. Nie ma co opowiadać. Nie. Nie dam się rady. Słuchajcie, jakieś 300 metrów żeśmy weszli na górę, ledwo żyję. Ja naprawdę nie lubię chodzić. Chodzenie akurat nie jest moją najlepszą stroną. Wolałbym tutaj wjechać, ale już na pierwszym przystanku około 300 metrów w górę żeśmy znaleźli pierwsze małpeczki. Zobaczcie, jakie śliczne. Wspaniała. O. Dupę nam pokazała. W ogóle na nas nie reagują. Tu jest jedna, tam siedzi druga. To i dalej prawie nie widać, ale ta jest przeurocza. Nie wiem, mam chyba troszeczkę jeszcze siły, żeby pójść wyżej, może znajdziemy troszeczkę więcej. Jestem zauroczony tym widokiem, plan spełniony. Nie wiem, czy dobrze widzicie to, co ja widzę po lewej stronie, te statki, całą zatokę i też port. A za nami Afryka. Tak jak udało nam się na tym tarasie widokowym zaprezentować. Jedzie przed nami samochód, a więc musimy zjechać. Nice. A widzę, podobało im się, jak nagrywamy. Te wyjazdy mają na celu, ja to nazywam ładowanie baterii. My jesteśmy taką ładowarką baterii ludzkich w okresie zimowym, kiedy motocykliści nie mogą jeździć, nie mają jak jeździć, nie sprawia to przyjemności, bo jest zimno, mokro. Tutaj mamy temperaturę idealną do tego, żebyśmy mogli bawić się na motocyklach. Mamy na dzień dzisiejszy 22 stopnie. Jesteśmy już przygotowani do tego, żebyście przyjeżdżali
I tutaj zamieścimy na dole filmu zarówno telefon, na którym możecie się kontaktować, możecie do nas pisać, możecie się dowiadywać, jeżeli Was to zainteresuje. Pierwszy wyjazd już będzie 15 listopada, to będą krótkie takie wyjazdy. Wylatujemy w piątek, wracamy we wtorek. 3 dni pełne zabawy tutaj na motocyklu. Na ten rok mamy zaplanowane 4 takie wyjazdy. Od stycznia zaplanujemy jeszcze kalendarz, zobaczymy jak dużo osób będzie zainteresowanych, żeby do nas przyjeżdżać. Nie ukrywam, że to jak bardzo będziemy się rozwijali jest uzależnione od Waszego zainteresowania, od tego czy będziecie chcieli się z nami bawić. Dlatego moim celem jest tutaj Was zaprosić. Słuchajcie, mamy akcję. W tej chwili BMK zaczęła się palić, odkręcamy akumulator, sam rozrusznik zaczął się kręcić. Cholera wie, co tu się wydarzyło. Próbujemy zobaczyć, co pokazuje na monitorze. Nie pali się już, jest cisza. Dobra. Zobaczymy, czy chodzi. Gdzie są kluczyki? Gdzie mamy kluczyki? Tu mamy kluczyki. Kluczyki są. Uruchomiła się. Ale słuchajcie, rozrusznik chodził sam, wszystko samo pracowało. Dobrze, że to nie odpaliło jeszcze. O, minął termin serwisu. Nie mógł minąć termin serwisu, dlatego że motocykl miał wymieniany olej przy 1000 km. Krytyczne napięcie sieci pokładowej. Jeszcze lepiej. Odbiorniki zostały odłączone. Awaria regulacji i amortyzacji. A poza tym cały motocykl śmierdzi jak przepalony czajnik. Wysokość zawieszenia, podniesienie niemożliwe. Zachowaj ostrożność. Musimy uważać. Awaria kompensacji załadunku. Nie odpala. Akumulator jest za słaby. To co, może go spróbujemy z boostera uruchomić. Robić tak? To trzeba uruchomić, tak? Podczas kręcenia, tak? Mhm. No to na dół. Jeszcze raz? Dobra, cewka zwarta. Na rozruszniku. Nie odpali. Dobra, jest pomysł, żebyśmy uruchomili ten motocykl, a więc powtarzamy akcję z wyjazdu do Chorwacji. Będziemy pchali GS-a. Zobaczymy, czy odpali. Musimy mieć jak najwięcej informacji, które przekażemy do warsztatu. Tam panikujesz, Harek. No nie panikuję, ale to tylko może być co? Nie pił, Woda, kurwa, kurwa, nie pił. przez wodę. Zaraz naprawimy, hopie. Tak. Ta Napijemy. pokrywa jest gorsza niż na tym motorze. Bez kitu. kurwa. Jest fajna. Mówię ci, zapach. Ogień! Załóż mu te siedzenie. A to weźcie śrubokręt, miejcie w ręce. Nie Ale zakładajcie. pokój ten Starty śrubokręt. przez Daj Uważaj na ten kabelek, To tu zobacz. wytrzyma siedzenie, znaczy klucza w pogotowiu. Ja bym gaśnicę przygotował. A wiesz, że ten kurwa siedzenia jest zapinane.
Już? Maciek, jak zaczniesz się Coś jarać, nie, to że coś napierdolę tu- na coś morze. tu jest Po Po co źle, wy no. zakładacie to siedzenie? Bo na czymś muszę siedzieć. Żeby co? Pchać. Spychu go. A to mieliście kurwa Tam tu go jest, zobacz, odpalić na tu są, ten, tutaj Na ten są. nie na da. postera. Nie działa. Nie mogą się ten. Jest tylko tyk-tyk. Teraz tak. Albo przekaźnik. Tylny kabelek, zobacz, czy nie zawadziłeś. To ja go nie będę pchał, bo kurwa jak to ma tak... Czy nieładnie leży sobie. No tak. Tylko nie będą mogły być pokazane, ale nic nie wiadomo. Z jakiego biegu chcecie? A nie trójkę? On nie dobije tak. Chyba, że ja wskoczę mu na galę. Mówiłem trójka, no. Słuchajcie, mamy w kufrze te linki przygotowane, może to pociągnąć. Nie, no bez jaj, dawaj. No dlaczego nie? Nie, ja usiądę i będzie Ale go kogo to dociążony, obchodzi? a Harry będzie pchał z Pawłem. Chodź, Harry. No dobra, siadaj. We dwóch będziemy jechali? Jeszcze lepiej. A ty mi mówisz, że głupio ciągnąć. Jaki byłem, czy nie? No. 3, 2, 1, 0. Sprzęgło puściłeś do końca? Puściłem je całkiem. Daj na trójkę. Co robisz? A na wstecznym mam jechać? Do domu! Zmęczyłem się. Ty się zmyśliłeś? No, trochę. Obraź się jeszcze, obraź. Sam muszę pchać. Idę spać. Najgorsze, że jesteśmy na wyjeździe. Mamy 3,5 tysiąca kilometrów na miejsce. Dobrze, że to się nie stało na busie, kiedy motocykl był na busie. Nasz przykro, tak? Najświeższy motocykl, który trafił do wypożyczalni, ma 4000 kilometrów i taka akcja, tak? Wszystko nam się tutaj pokrzaniło. Dobrze, że ktoś był w domu i było słychać, że motocykl kręci. Niewiele to zmieniło, tak? Ale przynajmniej wiemy, dlaczego motocykl w tej chwili tak się zachowuje. Akumulator się na tyle rozładował, coś się przepaliło i nie działa. Jutro dzwonimy do serwisu w Polsce, dowiemy się, czy w Hiszpanii jest nam ktoś w stanie pomóc i zobaczymy, co dalej. Transportuję motocykl do Marbelli. Do Marbelli mamy niedaleko, jest około 40 km. Zakładam, że motocykl zostanie tam naprawiony i za 2 tygodnie, jak tutaj będziemy mogli go odebrać. Motocykl jest całkowicie niesprawny, tak jak widzieliście na wczorajszym filmie. Nie uruchamia się całkowicie. Weźmiemy jeszcze kluczyki, żeby panu przekazać. Hola! Hola, ¿qué tal? Llave. Uy, que se cae. Sí, Dead. Możemy. ayúdame. ¡Pum! Un poco, no, un poco. Pum, aquí, dale. Trzymajcie. BMW Marbella? Sí, Marbella, por Marbella. favor. No, BMW. nie ma laga. Marbella. Marbella, me Ok. okay. Marbella. Vamos por aquí. Aquí. Ok. Czekaj, krzywo. Polonia. Colonia, sí, aquí. Okej. Vale, ok. No i żegnamy się z naszym BMW 1300, najnowszym motocyklem, jaki mamy w naszej wypożyczalni. Pierwszy motocykl odjeżdża na lawecie. Zaraz przywali w coś. Bye.
to hide. Here to tell you what I know. No one wants to be alone. Like a virus in your soul. Don't give up and take time to take a chance to fly. Feeling like I'm 10 feet high. Nightmares call, you can't deny. Better find a place to hide.